Viomi S9, czyli pierwszy robot Viomi z stacją samoopróżniania, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam 11 jego zalet oraz 6 wad. No cóż, aktualnie moim ulubionym robocie odkurzającym, ale pewnie do momentu, aż dostanę kolejny ulubiony robot. Zapraszam. Zaczynamy od zalety numer 1, czyli wyglądu. Viomi S9 to najładniejszy robot odkurzający, z jakim miałem do czynienia, a trochę ich już testowałem, więc mogę Wam powiedzieć z ręką na sercu, że wiele się przewinęło przez moje ręce. Tak jak widzicie, Viomi poszło w kolory bieli i takiego złotego różu. Nie wiem, jestem facetem, ciężko mi to określić, ale ładne to jest. Ładne to jest. Centralna wieżyczkę mamy centralnie na samym środku. Tutaj, jako że to jest robot ze stacją samoopróżniania, to nic u góry nam się nie otwiera. Mamy dwa przyciski Power w tym miejscu oraz powrót do domu, więc wszystko jest czyste. Wszystko jest czyste i tak ładnie ze sobą spasowane. Tutaj widzicie, że jest pojemnik 2 w 1 na wodę oraz kurz do sprzątania, a z przodu mamy różnego rodzaju czujniki, więc tak jak widzicie, numero uno, najładniejszy robot odkurzający, a poza tym najładniejsza stacja samoopróżniająca się. Ten znaczek V tutaj, czyli znaczek od Viomi, też bardzo fajnie się komponuje. Ta kolorystyka mi się podoba i to nie jest taki, nie wiem, kubeł na śmieci, bo wszystkie plastiki, to z czego on jest wykonany, to widać, że to są plastiki raczej wyższej jakości. Widziałem też sporo słabych robotów odkurzających i Viomi zdecydowanie do tej grupy nie należy. Sama stacja, tak jak widzicie, mniej więcej się prezentuje. W tym miejscu znajduje się wyświetlacz, którego aktualnie kompletnie nie widać. I to też jest super rzecz, bo dopiero gdy podłączymy tą stację do prądu, wtedy ten wyświetlacz się pokaże i będziecie mogli zobaczyć, jaki jest poziom naładowania robota oraz czy należy wymienić worek na śmieci, który znajduje się w środku. Więc wszystko jest bardzo fajnie spasowane i widać, że Viomi poszło w design i bardzo dobrze, bo dzięki temu wyróżnia się na tle pozostałych robotów. To jest ten wyświetlacz, o którym Wam wspominałem. Tak jak widzicie, on się bardzo fajnie wkomponowuje. Mam nadzieję, że na filmie będzie to w miarę dobrze widać. Tutaj mamy poziom naładowania robota oraz ikony informujące o tym, czy on aktualnie się opróżnia, czy też na przykład trzeba wyjąć worek na śmieci, bo już jest przepełniony. No ale tak jak Wam wspominałem, idealnie się to wkomponowuje i po jakimś czasie ten wyświetlacz gaśnie, przez co to wszystko naprawdę bardzo fajnie wygląda. Tak szybko poleciałem do designu tego pojemnika na śmieci, że w sumie nie powiedziałem Wam, że gigantyczną zaletą jest to, że on w ogóle jest. Czyli nie musimy już co 2-3 dni opróżniać pojemnika z odpadkami z samego robota. Mamy taki oto pojemnik, robot sam się opróżnia i tutaj, no, w zależności od tego, jak duże macie oczywiście mieszkanie, czy to są 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy miesiąc, to zależy od tego, jak często go puszczacie, no ale nie musicie się tym bawić, po prostu otwieracie sobie górną pokrywę, wyciągacie sobie worek na śmieci i wywalacie cały ten worek do kosza. Dzięki czemu nie ma zabawy właśnie z tym otwieraniem, wyrzucaniem. Bardzo wygodne rozwiązanie i moim zdaniem zdecydowana przyszłość wszelkich robotów odkurzających. Teraz przejdę do mopowania. Mopowanie w Viomi S9 to powiedziałbym, że to jest druga z 3 generacji. Pierwsza była znana nam w roboroku S5, w roboroku S6 i ona była bardzo prosta. Robot po prostu przecierał podłogę i powiem szczerze, że byłem raczej przeciwnikiem tego typu rozwiązania. Mniej to jakoś super pomagało, a więcej w sumie irytowało moim zdaniem. Potem była właśnie druga generacja i to jest to mopowanie, z którym mamy tutaj do czynienia. Więc ja Wam teraz pokażę tak. Tutaj mamy pojemnik 2 w 1. Mówi po angielsku, głośno, ale o tym potem. Więc tak wygląda pojemnik 2 w 1. W tym miejscu wlewamy wodę, a tutaj znajduje się cały zestaw rurek, które doprowadzają ją w odpowiednie miejsca. Więc gdy nalejemy wody, nakładamy taką oto szmatkę. Najlepiej jest ją zwilżyć wcześniej. Tutaj są 3 otwory, którymi się woda dostaje na samą szmatkę i dzięki temu robot jest w stanie mopować.
Więc tak wygląda pełny robot w mopowaniu. Jeżeli chodzi o mopowanie, no to tutaj mamy dwa sposoby. Jeden mamy właśnie takie zwykłe przecieranie, które znamy z poprzednich robotów, oraz mamy tak zwane mopowanie w jodełkę, gdy robot, zaraz zresztą pokażemy Wam to na filmie, ale robot mniej więcej mopuje w ten sposób. Takim ruchem on o wiele bardziej, o wiele dokładniej jest w stanie wyczyścić podłogę i tutaj już naprawdę mamy prawdziwe mopowanie, moim zdaniem. Dopiero jodełka jest prawdziwym mopowaniem. Ten trzeci sposób, o którym Wam wspominałem, to jest już mopowanie soniczne z dociskiem, ale ten robot jeszcze tego nie ma. Na ten moment jedynym robotem, który znam, który to posiada, to jest Roborock S7. Teraz opowiem Wam odrobinę o inteligencji odkurzania i mopowania tego robota, bo jest ona też jego zaletą. Robot posiada bardzo dużą ilość czujników, tak naprawdę z każdej strony. Dzięki temu jest robotem faktycznie inteligentnym. Co to oznacza? Po pierwsze, robot, jeżeli na przykład dojedzie nam do schodów i wykryje, że tam jest jakby koniec i może spaść w dół, to nie spadnie. Więc on jest w stanie wykrywać tego typu rzeczy, nie musicie się obawiać, nie wiem, czy tam budować jakieś ścianki, żeby nie spadł. On sobie z tym poradzi. Radzi sobie bardzo dobrze z dywanami, jest w stanie też dopasowywać jakby moc odkurzania do tego, na czym działa. Więc tutaj też mamy zdecydowany jego plus. Poradzi sobie z wysokimi progami, oczywiście nie jakimiś super wysokimi, ale u nas mamy akurat niskie progi, więc to nie był problem, ale sporo widziałem też różnego rodzaju recenzji, gdzie on radził sobie z zdecydowanie wyższymi progami, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to Viomi S9 może Wam tutaj pomóc. A czujnik laserowy w Viomi S9 ma zasięg około 8 metrów. Teraz czas na główną szczotkę. Główna szczotka to jest coś, co już poznaliśmy przy Roborocku S6, czyli mamy tutaj do czynienia z szczotką, która ma ściągane obie końcówki. O co chodzi? W tę szczotkę wkręcają się włosy. Czy to są włosy, jeżeli Wy macie długie włosy, to mogą się wkręcać, albo włosy zwierzaka. Finalnie trzeba je ściągać. I przy poprzednich robotach to było uciążliwe, bo trzeba było je przecinać, wyciągać i długo to trwało. Te szczotki są ściągalne, czyli ja z jednej strony oraz z drugiej strony, nawet coś tam jeszcze zostało, jestem w stanie ściągnąć końcówki i bardzo wygodnie ściągnąć wszystkie włosy, które się tutaj znajdują. Więc moim zdaniem to jest rzecz, która powinna być wymogiem dla wszystkich nowoczesnych robotów, żeby te końcówki były ściągane i żebyśmy mogli wygodnie je ściągać i czyścić. Teraz jako przerywnik pokażę Wam jego specyfikację techniczną, żebyście mieli trochę takich podstawowych informacji o nim. Tak, pojemność baterii to jest 5200 mAh, czyli jest on pojemny. Jest on pojemny i w efekcie jest w stanie sprzątać 220 minut, czyli nawet poradzi sobie z dużym domem. To jest na pewno jego dosyć spora zaleta w stosunku do innych robotów. Przy tym czas ładowania trwa 5 godzin, bo 5200 trzeba mimo wszystko naładować. Jeżeli chodzi o pojemność pojemników, to na kurz to jest pojemnik 3 litrów, a pojemnik na wodę to jest 0,25. Powiem szczerze, że raczej wolę, żeby one były w okolicach 0,4, ale w moim mieszkaniu on wystarczał. Jego moc ssania jest też dosyć duża, bo to jest 2700 paskali. Masa produktu, czyli to ile on waży, to jest 3,8 kg, więc jest to robot stosunkowo ciężki, ale mimo wszystko jak mamy tyle technologii i tyle dodatków, to trzeba je gdzieś upchać. Opowiedziałem Wam o jego zaletach, ale nie ma sprzętów bez wad, więc teraz również opowiem Wam o wadach tego robota. Zacznijmy od tej, która najbardziej mnie irytuje, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest problem mojego egzemplarza. Chodzi o to, że on czasami potrzebuje 3-4 razy podjechać, żeby spróbować tutaj się opróżnić i załadować, a czasami nawet kończy na tym, że wyjeżdża jakieś 50 cm przed tą stację i mówi, że jej nie znalazł. Ja mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że kabel jest tutaj uszkodzony i on po prostu jej nie wychwytuje. I z tego pojawia się ten problem. Niemniej jednak irytuje mnie, pojawiał się w trakcie, gdy go recenzowałem, więc Wam o tym mówię. A teraz już stricte kwestie konstrukcyjne tego robota. Zacznijmy od tego pojemnika. Tak jak widzicie, muszę sobie... Muszę go dać w dół, żeby móc wyciągnąć. I to jest logiczne. A tutaj jest on tak skonstruowany, że powinniśmy się go po prostu wsunąć, żeby się zamknął. Ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego delikatnie. Musimy go albo
dać w dół, żeby wjechał wygodnie, albo wcisnąć. Wydaje mi się, że to jest kwestia wady konstrukcyjnej, po prostu tego, nie wiem jak to nazwać, dzyndzla u góry, który się blokuje. Jest za mało wycięty, więc mam nadzieję, że Viomi to w kolejnych wersjach poprawi i to będzie chodziło delikatniej. Poza tym mamy tylko i wyłącznie jedną szczotkę boczną. Nie wiem, czemu cały czas producenci robią tylko pojedynczą szczotkę boczną. Moim zdaniem powinny być dwie. Szczególnie, że na tej szczotce jest napisane L, czyli left, lewa. A jeżeli jest L, czyli left, lewa, powinno być również R, czyli prawa. Czyli widać, że tu jest szczotka produkowana na egzemplarze, które mają podwójną szczotkę, więc pytanie, czemu nie można dorzucić do tego robota podwójnej szczotki? To, co pewnie już zauważyliście, robot mówi dosyć głośno po angielsku. Nie ma jeszcze wersji polskiej. Co prawda jest nieoryginalna wersja polska od Mi Boy, aczkolwiek oficjalnie Viomi jeszcze nie dało i to jest moim zdaniem minus. Nie ma też pełnego wsparcia dla Google Home, ale na to czekamy i to się ma pojawić. Ostatnia rzecz to jest bardzo głośne opróżnianie robota, czyli gdy on podjedzie tutaj i zaczyna wciągać te brudy z tego pojemnika, to są bardzo głośne. Jeżeli macie jakąkolwiek wideokonferencję czy coś takiego, nie puszczacie go, bo to jest po prostu zbyt głośne. I też widziałem, że zwierzaki się tego bały, więc mam nadzieję, że w kolejnych wersjach tego typu stacji to zostanie, ta głośność zostanie obniżona. Teraz pokażę Wam aplikację od Viomi. Ja go mam podpiętego do Mi Home w regionie europejskim, czyli w sumie najwygodniej jak jest aktualnie. I tak, zacznijmy od funkcji w aplikacji, bo Viomi S9 posiada wszystko to, co powinien posiadać nowoczesny robot odkurzający. Tak jak widzicie, moje pomieszczenie, czy tam mój dom jest podzielony na pomieszczenia, więc możemy je sobie wygodnie podzielić. Jak sobie kliknę zarządzanie mapy i damy redakcja regionalna, cały czas można by trochę popracować nad spolszczeniem tej aplikacji, bo część rzeczy nie jest jasna na dzień dobry. A i tak jak widzicie, mogłem sobie podzielić wygodnie całe moje mieszkanie i mogę sobie dzięki temu sprzątać poszczególne pomieszczenia. Więc to jest na pewno jego spory plus. Poza tym mogę zrobić mu wirtualną ścianę albo strefę zakazaną i tak jak widzicie tą czerwoną linię, to jest miejsce, które wszystkie roboty uwielbiają rozwalać, bo tam zawsze trzymam moje egzemplarze modeli od Ferrari i dzięki takiej wirtualnej ścianie, którą sobie narysowałem, wiem, że robot tam nie wjedzie, bo myśli, że tam jest realna ściana. Jeżeli chodzi o tryby działania, tak jak widzicie pod samą mapą, może jeszcze tylko wspomnę, że na górze mamy tak 34 m2, to pokazuje, ile on ostatnio posprzątał, 32 minuty, czyli mu to zajęło 32 minuty. Wychodzi mniej więcej minuta na metr kwadratowy. No i aktualne naładowanie 98%, czyli całkiem w porządku. Gdy ja sobie kliknę moda, czyli tryb, tutaj mówię cały czas, warto by pomyśleć nad spolszczeniem lepszym, no to mamy zamiatanie, zamiatanie i przeciągnięcie i pojedyncze przeciągnięcie. Już śpieszę z wyjaśnieniem, co jest co. Zamiatanie, czyli odkurzanie, zamiatanie i przeciągnięcie, odkurzanie i mopowanie, pojedyncze przeciągnięcie, tylko mopowanie. Gdy ja sobie kliknę jeden z tych trybów, to pojawia mi się coś, co było wyszerzone na początku, czyli mamy po lewej stronie tryb, po środku mamy ssanie, czyli tryb odkurzania. Ja mam standard, możemy mieć cicho, standard, średni zakres i silny. To w zależności od tego, jak chcemy wysprzątać mieszkanie i objętość wody. Tutaj mamy 3 poziomy mopowania, od najmniejszego dawkowania wody do największego. Poza tym po lewej stronie mamy ponownie ładować, czyli przycisk, dzięki któremu jest on w stanie wrócić do bazy. No i początek, czyli przycisk, za pomocą którego on startuje. Jeżeli chodzi o ustawienia samego robota, to mamy tutaj opcję kliknięcia czyszczenie wzdłuż krawędzi. Jeżeli chcemy, żeby on jeździł wzdłuż ścian, ale to jest tylko wykorzystywane jeden raz, potem wróci do trybów normalnych. Czyszczenie wtórne, czyli gdy chcemy, żeby jeszcze raz wyczyścił. Mamy tryb pojedynczego przeciągnięcia i przeciągania, czyli to jest ten tryb mopowania, o którym Wam wspominałem. W kształcie litery S, które oszczędza więcej energii, ale moim zdaniem jest po prostu mało co przydatne. I w kształcie litery Y, o którym Wam opowiadałem, który jest zdecydowanie bardziej przydatny. Umówić się na czyszczenie to jest po prostu harmonogram czyszczenia, w którym sobie ustalamy, w jakie dni on ma automatycznie jeździć.
Poza tym mamy kilka map, więc możemy sobie na przykład ustawić mapę na pierwsze piętro i mapę na parter oddzielnie. To jest bardzo fajne. Zespół głosowy, czyli języki. Aktualnie, tak jak Wam wspominałem, polskiego brak. Regulacja głośności. W sumie tak jak robię teraz ten film, to jest on trochę zbyt głośny, więc sobie go obniżę. No i pozostałe ustawienia typu kalibracja, nazwa urządzenia albo lokalizacja. W samej aplikacji, tak jak Wam wspominałem, Viomi ma wszystko to, co nowoczesny robot mieć powinien. On posiada jeszcze coś takiego, co się nazywa No Mop Zone, czyli jesteśmy w stanie określić, gdzie on nie ma mopować, na przykład na dywanach. Tym pięknym sposobem dotarliśmy do końca tej recenzji. Pokazałem Wam jego zalety, pokazałem Wam jego wady, więc pytanie pojawia się finalne, czy jestem z niego zadowolony? Tak, jestem z niego zadowolony. Jestem zadowolony z tego, jak on wygląda, jak działa. Muszę trochę poprawić to, co Wam wspominałem z tym dochodzeniem do stacji, ale mam nadzieję, że to się uda rozwiązać. Ten robot jest póki co najlepszym robotem, z jakim miałem do czynienia i moim zdaniem roboty ze stacjami do samoopróżniania się są przyszłością. I ja już nie będę szedł na pewno w roboty bez tego elementu. Oczywiście to jest wszystko kwestia kasy. Ten robot kosztuje około 2500. Kiedyś takie roboty kosztowały 7000, więc na pewno jest to zdecydowanie mniej, a roboty takie zwykłe, które nie posiadają takiej stacji, dostaniecie nawet poniżej 1000 zł. Więc oczywiście to jest kwestia tego, czy chcecie mieć robot z takim fajnym dodatkiem, czy nie. Ja mam nadzieję, że dzięki tej recenzji będziecie w stanie podjąć decyzję, czy chcecie kupić tego robota, czy nie. A w linkach pod spodem w opisie tego filmu znajdziecie link, dzięki któremu możecie go kupić i wesprzeć nasz kanał. Ja Was serdecznie zapraszam do subskrybowania, lajkowania tych filmów i oczywiście dalszej interakcji ze SmartMe.